Cześć. Witamy z Kękraczang National Park, z Parku Narodowego Kękraczang. Chyba tak to się wymawia. No i zachciało nam się biwakować, więc wybraliśmy się na jedną nockę do tego parku. Czyli no w sumie jesteśmy teraz w siedzibie głównej, headquarters, i czekamy na transport. Ogólnie są 3 pola namiotowe. Jedno jest tutaj zaraz, później pokażemy. Drugie jest w połowie drogi, a trzecie jest w środku dżungli. No i wybraliśmy te w środku dżungli na wzgórzu widokowym. No i tam nie można motorem wjechać i tylko z napędem na 4 koła. No, dosyć droga zabawa, jak na warunki tajskie. Wszystko kosztowało 3,5 tysiąca batów. 3,500, right? 30 jeszcze dokładnie. 300 batów jest za osobę za wejście, dodatkowo 2,5 tysiąca za taryfę. No tak jak wspomniałem, trzeba mieć napęd na 4 koła, nie mamy motor, nie? A też nie ma nikogo, żeby tutaj się zbić. Puściutko jest, nie? Puściutko. Gdybyśmy tu wczoraj jeszcze przyjechali, taki był plan w sumie, to myślę, że byśmy kogoś złapali, żeby podzielić te koszty na samochód. No ale cóż, nieźle. Plus wynajem namiotu, poduszek, innych tam śpiworków, inne takie pierdoły, nie? No, więc najpierw zjemy tutaj w restauracji lunchik i się zawijamy tam. Ogólnie fajna jest miejscóweczka, bo ten cały park znajduje się nad zalewem. Tam jest fajne jeziorko, ale no dzisiaj nie będziemy się zagłębiać. Jutro rano tu będziemy, więc zrobimy sobie małego tura koło tego jeziorka. Are you ready to see bears? No właśnie. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć niedźwiedzie? Asian bears. No nie wiem, raczej farta takiego nie będziemy mieli, żeby zobaczyć jakieś tam większe zwierzaki, chociaż widziałem na necie filmy, że i leopardy można spotkać na drodze, tej co będziemy jechać. Niedźwiedzie się pojawiają od czasu do czasu i inne dzikie węże, że tak powiem. No nie spodziewam się, że coś się trafi, no ale może, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie dostępu do internetu na górze. Spoko. Dobra, jedzonko przyszło. Good to see you. Klasyczek. Pięknie. Thank you. Hopun kapmak. Wjeżdża sobie wieprzowinka z ryżem i jajeczkiem i smażony ryżyk z owocami morza. No i jesteśmy już w pojeździe, ruszamy właśnie do środka tego Parku Narodowego. Troszkę widać, ale zarośla są. Pasmo górskie jakieś. My teraz właśnie mijamy checkpointa i już się pchniemy w stronę dżungli tam. Elegancko. No i to mamy jeziorko. Ładnie. Droga fajna, pojeździłbym sobie na tym. Zwierzaki już pierwsze, małpy. Duże, jesteśmy gdzieś prawie że w połowie drogi. Jeden z kempingów, jedna baza tutaj już jest. Tam rangersi. A my jeszcze w górę. Tak, właśnie widziałem na filmikach na necie, że tutaj te leopardy sobie potrafiły łazić. Ludzie nagrali właśnie na tej drodze. Niedźwiedzie też podobno tutaj podchodzą. Czasami Malayan Sunbird. Jak to po polsku, to nie wiadomo, ale taki czarny. Nie za dużo. A traska tak wygląda. Teraz przez jakąś rzeczkę tutaj się przebijamy. Motylile. Kozacko. Ale jak zajebiste. Wolniutko, dlatego tak niby to 30 km, ale z godzinkę się będzie jechało. Mamy normalnie korek dżungli. 2 przed nami, 1 z tyłu. Tylko dlatego właśnie, że są okna dwugwiazdowe. 2 godzinki można tylko wjeżdżać w jedną stronę, bo jest zamknięte z drugiej, a potem jak zamknięte jest z dołu, to z góry można zjeżdżać. Dlatego właśnie tak. Welcome to Kękraczang National Park. Welcome, welcome. Dotarliśmy w końcu. O, tutaj jest nasza pani. Idziemy znaleźć nasz namiot. Dotarliśmy właśnie. Super. Okay, O, thank you. beautiful. Idziemy pod górkę. A, tu już są namioty. Jakiś będzie czekał na nas. Pole namiotowe, nie za dużo namiotów w tym momencie, ale teren spory nawet. This one. Super. Thank you. Dobra, to jest nasza willa na dzisiaj. Już tam wszystko w środku jest, kozak.
I jak to wygląda? Mamy tutaj śpiworki. Pięknie, śpiworki są. Poduszeczki. Elegancko. I'll spray this. Tak to wygląda. No i zaraz sobie tutaj zamówiliśmy jedzonko na górze. W sumie niedawno jedliśmy, ale teraz mamy okna żywieniowe, więc kolację jemy wcześniej. Z takim widoczkiem, no nieźle, ładnie w górach, No w dżungli monkeys, po no. środku. Careful with the monkeys. Chodzę. Careful with the monkeys. I mamy gibony tutaj na górze. Poszło! Jakby się nie znudziło oglądać tajskiego jedzenia, to mamy klasycznie wieprzowinkę z ryżem i jajeczkiem, nie? To samo dzisiaj. Ciekawe, czy gibony przyjdą podpierdzielić. No, zjemy z zajebistym widoczkiem właśnie tam i pójdziemy sobie na ten, jak to się nazywa, taras widokowy czy punkt widokowy? O, punkt widokowy. Za chwilę. Ładnie to jest zagospodarowane, zobaczcie, kurna, łazienki. Jesteśmy w środku dżungli, 30 km od początku. Centrum wizytacyjne ładnie wygląda. No nie dziwię się, że tak drogo tutaj jest. Za tą całą przyjemność przynajmniej idzie to na You can come closer. ładny ten. No tutaj też można właśnie rozstawić namiot. Że fajnie, nie ma za dużo ludzi. Więc spoko, nie jest tłocznie, można znaleźć sobie miejscóweczkę do pochillowania. A tu mamy ten punkt widokowy. Główny highlight tego miejsca właśnie. O kurwa. Ładnie. Wow, really pretty. Nie mamy. I w tamtą stronę będzie Myanmar, Burma. Panontung Scening Point. Jakby ktoś chciał sprawdzić dokładnie, to jesteśmy tu. No mordę, teraz by się przydał tutaj ten dron. Zajebiste ujęcia by szły. No niestety, no nie mamy drona w tym momencie. Było kozacko. No tam gdzieś jeszcze droga prowadzi, jest jeszcze jeden punkt widokowy w tamtą stronę i jest wodospad, ale wątpię, że wodospad teraz daje wodę, bo jest sucho strasznie. Tutaj taka miejscóweczka, huśtaweczka, ławeczki do posiedzenia. Mamy tutaj Lara Croft, proszę bardzo. Ruszyła w dżunglę. There's the monkey holding the camera. Zawrotna odległość, całe chyba 5 minut i doszliśmy do tego lodża. Fajna chałupka. Here it's cool. Fajny tarasik. I kolejny lodging tutaj na górze, ale chyba nikogo nie ma w nich w tym momencie. Staniemy sobie z rana i pójdziemy z 2 godzinki połazić po dżungli. Późno się robi. Teraz posiedzimy sobie tutaj, poczekamy na zachód słońca na tym punkcie widokowym. Chmurki sobie weszły na szczyty. Elegancko to wygląda. Ale cóż, ładnie. Niebo było pięknie rozgwieżdżone w nocy. Zajebiście to wyglądało. Wschód słońca też kozacki. Chmureczki też zajebiste. No dobrze, no nie powiem. Dobrze wyjechać z miasta na chwilę, nie? Fajne odgłosy dżungli tutaj są. Cisza i spokój, nie ma żadnych tych oznak cywilizacji. Aczkolwiek tak w sumie daleko nie jesteśmy od tego całego centrum Rangersów. Ale spoko, fajnie połazić sobie po lesie tak. Szczególnie jak się siedzi w mieście non stop.
Tam sobie coś chodzi. Stąd nie będzie widać na pewno. A tu mamy system kamer do robienia zdjęć zwierzakom w nocy. To już jesteśmy z powrotem na dole. Idziemy jeszcze połazić sobie. I też tu pole namiotowe. No, można rowerka wypożyczyć sobie. Tutaj 3 dyszki widać za sztukę. Widać tutaj jak to wysuszone wszystko. Normalnie jak jesień. Tylko że ze 30 parę stopni. Więc tak, my tu jesteśmy, nie? To jest pierwszy, coś się tam dzieje i tam jeszcze jest drugi budyneczek. No dobra. To łódeczką właśnie 6 stówek. Nie najgorzej. I tak samo, nie za osobę, tylko za łódkę. No widoczek nie jest głupi, co? It's pretty nice. No i tak to wygląda na tej wyspie całej, na tym jeziorze. Ale jak wspomniałem, sucho jest, nie? Pora sucha, to parki narodowe nie mają tego wow efektu bujnej zieleni, jak jest w porze deszczowej. No ale większość jest pozamykana właśnie w porze deszczowej, niestety. No wygląda jak wczesna jesień przy 30 stopniach. A teraz wracamy na motor i idziemy znaleźć jakąś fajną restaurację. You're so cute. No i na zakończenie będzie lunchik tutaj, przy takim widoczku. O, tutaj mamy stoliczek nad jeziorkiem. Rybka z tego jeziorka, może albo jakaś mrożona z makro, czy z czegoś tam pewnie. Luzik, tu są papuszki. A to my, Luzik, pozdrawiamy serdecznie. Żarełko i w trasę zaraz. Ale fajna miejscówka. It's funny. The bird there. Yeah, the bird over. The bird is talking. Sawadika. 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 Jesteśmy tutaj 24 godziny, zajebiście. Za krótko na pewno, nie? No przynajmniej 2 nocki tam na górze by się przydało i pójść w stronę tego wodospadu, bo to ma 10 km w jedną stronę trekkingu. Elegancko, my zrobiliśmy ile może? Z kilometr maksymalnie. No i jakiegoś zwierza tam widzieliśmy, nie wiem co to było, ale włochaty ogon miało. Nie za duże. Fajnie, fajnie, bo tak gadaliśmy tam z jakimiś osobami, to no, można spotkać jakieś zwierzaki, jak się dalej tam przejdzie. Podobno też do tego całego pola namiotowego, gdzie byliśmy, to też i niedźwiedź potrafi się jakiś tam przedostać, szukać jedzenia i tego typu rzeczy. Spoko, fajnie, na łonie natury. Może być. Wyrwać się z miasta zawsze jest fajnie, co?